Witam. Dzisiaj zapraszam na wyśmienite drożdżówki z makiem. Moje drożdżówki są mięciutkie, wilgotne, pełne maku. Zrób je razem ze mną. Zapraszam na przepis krok po kroku. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału i czekam na łapki w górze. Rozpoczniemy od masy makowej. A oto lista składników. Zostało mi 200 g maku po świętach. Mój mak jest suchy i już zmielony. Suchy mak 200 g zalewamy wrzącym mlekiem, 1 szklanka. Mieszamy, aby cały mak był wymieszany z mlekiem i aby nie pozostał suchy. Miskę przykrywamy i odstawiamy na bok. Potem mak przekładamy na ściereczkę i wyciskamy z niego nadmiar mleka, nad zlewem albo do miski. Do maku wlewamy rozpuszczone masło, 1 łyżka, około 15 g. Do maku wsypujemy cukier, 80 g, 1/3 szklanki rodzynek, 25 g posiekanych orzechów włoskich, 2 łyżki skórki pomarańczowej, dodajemy 1 łyżkę delikatnego miodu, wlewamy aromat migdałowy i mieszamy. Zamiast skórki pomarańczowej możesz dodać suszone morele. Tak przygotowaną masę makową odkładamy na bok. Potem do niej wrócimy. Kolejna ciasto drożdżowe. Ciasto jest podstawą dobrych drożdżówek. Musi być idealnie wyrobione w planetarii lub ręcznie. Najpierw rozpuszczamy masło i podgrzewamy mleko do 35 stopni maksymalnie. Robimy rozczyn. Do miseczki kruszymy świeże drożdże, 25 g. Wsypujemy 1 łyżeczkę cukru z przepisu, wlewamy pół szklanki ciepłego mleka i mieszamy. Potem wsypujemy 2 łyżki mąki z przepisu. Mieszamy trzepaczką. Tak przygotowany rozczyn przykrywamy i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 20 minut. Rozczyn musi co najmniej podwoić swoją objętość. Pod koniec wyrastania rozczynu w miseczce roztrzepujemy 1 jajko i 2 żółtka z cukrem waniliowym i z cukrem 100 g. Do ciepłej misy miksera przesiewamy mąkę 500 g. Dodajemy wyrośnięty rozczyn. Wlewamy utarte jajka. Włączamy mikser i mieszamy na wolnych obrotach przez około 3 minuty. Teraz zaczynamy wlewać resztę ciepłego mleka. Wlewamy na 3 razy. Po każdym wlaniu miksujemy na wolnych obrotach, aż mleko zupełnie wsiąknie. Wówczas wlewamy następną porcję. Do ostatniej części mleka wsypujemy sól, dokładnie mieszamy, a potem wlewamy do ciasta. Po wlaniu całego mleka miksujemy przez około 5 minut na średnich obrotach. Kolejne masło. Wyciągamy je z letniego piekarnika i stopniowo wlewamy do ciasta. Po każdym wlaniu mieszamy powoli, aby nam nie pryskało po całej kuchni. Potem przyspieszamy. Miksujemy, aż masło wsiąknie w ciasto. Wówczas możemy wlać kolejną porcję masła.
Po wlaniu całego masła miksujemy jeszcze przez około 7 minut. Zobacz, jak teraz wygląda ciasto. Jest mięciutkie, lśniące i puszyste i sprężyste. Spójrz, ciasto jest bardzo miękkie, ale już nie klei się do palców. Jest bardzo elastyczne. Tak oto wygląda dobrze wyrobione ciasto drożdżowe. Z takiego ciasta upieczesz smaczne, mięciutkie i puszyste wypieki. Gluten jest mocny i tworzy elastyczną strukturę ciasta. Bardzo ważne jest użycie odpowiedniej mąki, takiej jak typ 550 lub 600. Ciasto przełożone na stół będziemy składać. Ręce można lekko natłuścić masłem. Ciasto delikatnie składamy i robimy z niego kulę. Będzie miało dobrą strukturę i będzie lepiej wyrastało. Kulę wkładamy do lekko natłuszczonego naczynia stalowego lub plastikowego. Ciasto lekko spłaszczamy, aby dobrze było widać później, ile wyrosło. Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Moje ciasto odstawiłam na 1,5 godziny. Ciasto powinno co najmniej podwoić swoją objętość. Pod koniec wyrastania ciasta wracamy do masy makowej. 2 białka w temperaturze pokojowej ubijamy na pianę. Piana nie musi być bardzo sztywna. Pianę mieszamy z makiem. Dodajemy ją na 3 razy. Masa makowa powinna być w temperaturze pokojowej. Nie może być zimna i nie może być ciepła. Moje ciasto pięknie wyrosło, co najmniej podwoiło swoją objętość. Stół lekko posypujemy mąką. Ciasto przekładamy na stół. Usuwamy powietrze. I zaczynamy wałkować. Jeżeli ciasto się przykleja do wałka, posypujemy je lekko mąką. Ciasto wałkujemy wzdłuż i wszerz. Pamiętajmy, aby co jakiś czas sprawdzać, czy nie przykleja się do stołu. Wówczas podsypujemy je mąką, ale tylko w razie potrzeby. Ciasto wałkujemy na prostokąt, niezbyt gruby i niezbyt cienki. Na ciasto nakładamy równą warstwę masy makowej. Zostawiamy trochę wolnego po 3 cm z każdego boku. Ciasto zawijamy od szerszej strony, zawijamy w dosyć ciasny rulon.
Dokładnie sklejamy końcówkę ciasta. Od grubości rulonu ciasta zależeć będzie wielkość naszych drożdżówek. Z cieńszego rulonu i dłuższego otrzymamy mniejsze drożdżówki. Moje drożdżówki będą dosyć duże. Zamknięcie, sklejenie powinno się znajdować pod spodem. Teraz ostrym nożem lub nitką będziemy kroić nasze ciasto na równe kawałki, które nie powinny być wąskie, ale raczej szersze. Każdy kawałek przyciskamy mocno w połowie, wykorzystując trzon łyżki drewnianej lub inny przedmiot. Drożdżówki układamy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstępy między drożdżówkami. Blachę przekrywamy ręcznikiem lub folią i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 30 minut. Teraz przygotujemy żółtko z 2-3 łyżeczkami mleka w temperaturze pokojowej. Drożdżówki przed włożeniem do piekarnika smarujemy roztrzepanym żółtkiem. I wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy przez około 25 minut w temperaturze 175 stopni na środkowej półce piekarnika. Teraz czas na lukier. Do cukru pudru wlewamy po trochu gorącą wodę. Mieszamy i sprawdzamy jego gęstość. Lukier nie powinien być zbyt rzadki. Sprawdzamy na jednej drożdżówce i ewentualnie dolewamy odrobinę wody. Lukrujemy nasze drożdżówki. I gotowe. Moje drożdżówki są wyśmienite, mięciutkie, wilgotne, bogate w mak, są miękkie nawet 3. dnia po upieczeniu. Możesz je spokojnie zamrozić i polukrować przed podaniem. Koniecznie wypróbuj ten przepis i napisz mi w komentarzach, jak Tobie smakowały moje drożdżówki z makiem. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!